Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike! Dziś jeszcze nieobiecana recenzja Jagged Alliance 3, bo ta akurat jest jeszcze w przygotowaniu. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym, a mianowicie Xboxem. Tak, dobrze słyszeliście, drodzy widzowie? Dzisiaj zajmiemy się najmocniejszym sprzętem Microsoftu, czyli Xboxem Series X, a konkretnie to odpowiemy na pytanie, czy w 2023 roku warto go wciąż kupić. W internecie powiem od jakiegoś czasu jest prowadzona taka ogromna batalia pomiędzy zwolennikami PlayStation oraz właśnie Xboxa, z czego ci pierwsi uważają, że konsola Microsoftu z racji kompletnego braku gier ekskluzywnych nie ma obecnie na rynku racji bytu, a brak innowacji i problemy w zarządzaniu też swoimi własnymi studiami ten sprzęt praktycznie dobijają. Jak jest naprawdę i czy ten Xbox jest rzeczywiście martwy? Tego dowiecie się w dalszej części materiału. Zapraszam serdecznie. Na początek powiedzmy sobie parę rzeczy o Xboxie Series X. Jest to konsola 9. generacji mająca być bezpośrednim konkurentem rozchwytywanego PlayStation 5. Jej producent twierdzi ponadto, że jest to też najmocniejsza obecnie konsola na świecie, ale o tym czy to prawda przekonamy się akurat jeszcze później. Spytacie, co z jego słabszym bratem, czyli Xboxem Series S? Tym akurat Xboxem nie będziemy się tutaj zamawiać, bo jest to sprzęt o jednak nieco odmiennym przeznaczeniu i jego dołączenie do tego materiału zrobiłoby nam bajzel, dlatego zajmiemy się nim innym razem. Wróćmy więc do najmocniejszego sprzętu w ofercie giganta z Redmond. I w tym momencie wspomnieć trzeba, że producent tej konsoli poszedł jednak znacząco odmienną ścieżką niż Sony. Konsola ta zamiast właśnie szokować takim futurystycznym designem jak PlayStation 5 stawia na taki stonowany i wręcz nudny projekt. Wygląd pozostaje oczywiście kwestią gustu, ale faktem jest, że wiele osób z tego Xboxa Series X po prostu się śmieje, porównując go do popielniczki czy też kosza na śmieci, co raczej tej konsoli popularności nie przysporzy. Powiecie, no dobra, może ta konsola wygląda chujowo, ale chociaż jest dobrze wykonana. Na szczęście tak, drodzy widzowie, i w tym temacie konsola Microsoftu niewątpliwie przebija konkurencję. Xbox Series X kontynuuje bowiem serię świetnej jakości konsol po właśnie Xboxie One X oraz S i ponownie oferuje nam wrażenie produktu premium. W przeciwieństwie do często strzelającego plastikiem po grze PlayStation 5, na Xboxie nawet po długim czasie nic nie trzeszczy, nic nie stuka. Bryła konsoli została idealnie spasowana i też została wykonana z odpowiedniej jakości materiałów. Nie cierpi też na takie zjawisko wyjątkowo trudnego do usunięcia kurzu sporowatych powierzchni, jak właśnie w PlayStation 5, bo ta powierzchnia na Xboxie jest całkiem gładka. Podstawka na spodzie została także zintegrowana z konsolą, więc nie trzeba bawić się w przykręcanie jak w produkcie Sony, a sprzęt można również położyć poziomo dzięki gumowanym boczkom. Ogólnie jest to sprzęt brzydki, ale też do tego jest to sprzęt bardzo solidnie wykonany, w przeciwieństwie do PlayStation 5 czy Nintendo Switcha. Od razu po wyjęciu tej konsoli z pudełka ma się wrażenie właśnie obcowania z produktem premium, co przy cenie wynoszącej 2300 zł jest akurat rzadko spotykane, a z pewnością stanowi dodatkowy plus. Jak natomiast prezentuje się sam kontroler? Jest równie dobrze pod względem wykonania, choć jest też równie nudny, tak jak i sama konsola. Producent bowiem zamiast znowu oferować rewolucję, postawił jedynie na taką delikatną ewolucję i ulepszenia tego pada to praktycznie dodanie tylko przycisku Share, dodajmy, że zerżniętego z konkurencyjnego pada Sony, no i zmiana faktury triggerów na spodzie pada. No i pewnie teraz czekacie na to, żebym wymienił jakieś kolejne bajery tego kontrolera, no i tu was mam, drodzy widzowie, bo to już wszystkie zmiany w stosunku do pada do Xbox One. Mało? A jakże. Ten pad niestety nie oferuje żadnych nowinek takich jak haptyczne wibracje obecne konkurencji, nie doczekał się nawet jakichś znaczących zmian wyglądu, przez co nawet mnie ciężko go było odróżnić czasem od starego pada u Xbox One'a. Na szczęście producent zadbał chociaż o wymianę złącza na USB typu C, które akurat co dziwne nie znalazło się w samej konsoli, więc i tak będziemy musieli korzystać z wkurzającego kabla USB do podłączenia kontrolera, gdy nam padną baterie. No właśnie, drodzy widzowie, dobrze słyszeliście, nie bateria, a baterie. Niestety, ku irytacji dużej części graczy, pad od Xboxa jest dalej na te cholerne paluszki, a żeby mieć normalny akumulator, tak jak w padzie od PlayStation 5, musimy dokupić taki specjalny zestaw Play and Charge, przez który zresztą będziemy mieli dwa porty USB na padzie. Nie wiem, kto wpadł na pomysł, że stosowanie paluszków w padzie kolejnej generacji konsol to jest dobry pomysł, ale z pewnością powinien zastanowić się nad zmianą pracy, co zresztą zalecają mu też internauci śmiejący się z tego rozwiązania. Okej, wiemy, że ten pad jest przedpotopowy, on jest przestarzały pod względem funkcjonalności i przestarzały pod względem designu, ale ma to też swoje plusy.
Przede wszystkim tego pada nie trzeba się na nowo uczyć, co w przypadku osób po 40 kupujących kolejną konsolę ma akurat niebagatelne znaczenie. Po drugie, ten pad jest też bardzo wygodny, bo jego poprzednik, do którego jest zresztą bardzo podobny, również był bardzo wygodny. Po trzecie, w końcu i chyba najważniejsze, ten pad od Xboxa jest dużo bardziej wytrzymały niż właśnie napakowany nowościami i bajerami kontroler DualSense konkurencji. Spytacie, czy ta różnica w wytrzymałości komponentów w normalnym użytkowaniu robi nam jakąś różnicę? Tak, drodzy widzowie, i mogę zapewnić Was, że tą różnicę odczujecie osobiście. Ja z racji wykonywanego zawodu, czyli właśnie recenzenta gier, gram naprawdę sporo i obydwie te konsole, czyli PlayStation 5 i Xboxa, posiadam niemal od premiery. Kontroler od Xboxa mam ciągle ten sam i działa wszystko poprawnie, nawet go nigdy nie rozbierałem. Natomiast jeżeli chodzi o DualSense'a Sony, to jutro ma do mnie przyjechać 5. kontroler. Tak, dobrze słyszeliście, drodzy widzowie, 4 razy wysyłam go na gwarancję, 3 razy było to z powodu driftu analogów i teraz jest jakaś usterka modułu Bluetooth w środku, więc ten pad od Xboxa jest może przestarzały, jest nudny, ale jest też dużo bardziej wytrzymały niż odpowiednik konkurencji, o czym ja się przekonałem osobiście. O tym, na czym Wam bardziej zależy, czyli właśnie na nowoczesnych bajerach, które oferuje DualSense konkurencji, czy też bardziej na wytrzymałości samego kontrolera, musicie już zadecydować sami. Po omówieniu wyglądu zajrzyjmy teraz do wnętrza konsoli. Producent sprzętu chwalił się już wcześniej, że będzie to bardzo potężny sprzęt i po zajrzeniu w specyfikacje, a także wnętrze konsoli szybko staje się jasne, że na komponentach to on akurat nie oszczędza. Sercem tego urządzenia jest potężny 8-rdzeniowy procesor AMD taktowany zegarem 3,8 GHz, a do towarzystwa ma równie mocną grafikę z aż 52 jednostkami wykonawczymi o łącznej mocy 12 teraflopów. Do tego wszystkiego utrzymujemy też 16 GB diabelnie szybkiej pamięci GDDR6 oraz dysk oferujący transfery rzędu 5 GB na sekundę. No i to oczywiście wszystko brzmi fajnie naukowo, ale większości osób takie suche liczby nic nie powiedzą, dlatego Xboxa Series X najlepiej jest porównać do jego konkurenta, czyli PlayStation 5. Spójrzmy więc na procesor oraz grafikę. Widać, że Xbox jest konsolą mocniejszą od PlayStation 5 i chociaż może nie jest to jakaś różnica znacząca, to jednak niewątpliwie jest ona zauważalna. Xbox ma procesor taktowany właśnie od 3,8 do 3,66 GHz, a PlayStation 5 tylko 3,5 GHz. Xbox ma grafikę z 52 jednostkami o mocy 12 teraflopów, a PlayStation 5 jedynie 36 jednostek i moc jedynie 10,3 teraflopa. Tutaj konsola Microsoftu jednoznacznie wygrywa, ale przejdźmy sobie dalej. Następny jest dysk i Sony oferuje tutaj niemal 2 razy szybszą jednostkę, której akurat prędkość da się jednak wykorzystać jedynie w zasadzie w grach ekskluzywnych i różnica w czasach wczytywania będzie w znakomitej większości gier naprawdę minimalna, to też nie ma sensu przywiązywać do tego większej wagi. Ogólnie wychodziłoby, że ten Xbox pod względem czystej wydajności jest na pewno lepszy, ale Microsoft popełnił przy jego projekcie też całkiem poważny błąd. Co prawda obie te konsole mają po 16 GB pamięci GDDR6, natomiast Xbox mają podzieloną na 2 segmenty o różnej prędkości, to jest 10 GB oraz 6 GB osobno, co może powodować problemy przy projektowaniu gier. Pewien problem może też stanowić teoretycznie dużo mocniejsza grafika, która jednak ma znaczniejsze taktowanie niż produkt konkurencji, przez co też może być trudniej wykorzystać jej potencjał. Dlatego najważniejsze jest sprawdzić, jak ta różnica wypada w grach, a tutaj akurat jest wyjątkowo różnie, drodzy widzowie. Weźmy na przykład takiego Elden Ringa, spójrzcie sobie na licznik klatek na górze. Są tutaj momenty, w których lepiej radzi sobie właśnie Xbox i są też momenty, w których lepiej sobie radzi sprzęt Sony. Podobnie zresztą jak z Elden Ringiem jest też z innymi grami, jak chociażby Plague Tale Requiem czy Hogwarts Legacy, gdzie oba te sprzęty radzą sobie bardzo podobnie. Jak więc widzicie, pomimo że teoretycznie Xbox jest od PlayStation mocniejszy, to w praktyce tego akurat nie widać. Oba te sprzęty radzą sobie w grach niemal równie dobrze i o realnych różnicach w wydajności mówić tutaj absolutnie nie można. Jak natomiast kształtuje się sytuacja z dostępnością samych gier, niemal wszystkie zachodnie multiplatformowe produkcje, czyli gry takie jak właśnie Plague Tale, GTA 5, czy też recenzowane na kanale niedawno Company of Heroes 3, działają zarówno na PlayStation 5, jak i na Xboxie. Jeszcze parę lat temu był taki problem z grami japońskimi, ale właśnie dzięki staraniom Microsoftu mnóstwo japońskich gier jak Yakuza, Persona czy Ace Attorney trafiło już na Xboxa. Z drugiej strony są takie firmy jak np. Square Enix, które wciąż są zielonym akurat niechętni i niespecjalnie chcą wrzucać na Xboxa swoje gry, ale jest to raczej taki jednostkowy przypadek niż reguła.
Niestety równie dobrze nie jest w kwestii gier ekskluzywnych, których Microsoft nie ma praktycznie w ogóle i choć konkurencja w postaci Sony ostatnio też mocno się wkopała, tworząc niepotrzebnie gry na dwie konsole, to i tak gracze na Playce są w znacznie lepszej sytuacji niż na Xboxie, jeżeli chodzi o właśnie eksy. Na konsoli Microsoftu niestety musieliśmy się zadowolić ostatnio takimi pseudo-eksami jak niezbyt udany Redfall, kolejna wtórna Forza czy całkiem przeciętny Halo Infinite. Sytuację ratuje obecnie chyba jedynie solidny port Age of Empires 2 na Xboxa, którego recenzję znajdziecie u mnie również na kanale, ale sami przyznacie, że to jest jednak trochę mało, szczególnie jak na ilość studiów, które ta firma posiada, a jakoś w ogóle nie potrafi zmusić do działania. Pozostaje nam liczyć, że chociaż mający niedługo zadebiutować Starfield nie okaże się takim rozczarowaniem jak jego poprzednicy i w końcu dostarczy nam naprawdę dobrych gier na Xboxie, które niestety przez swoją multiplatformową naturę i tak wszystkiego z tej konsoli nie wycisną. Jeżeli gry ekskluzywne są dla Was bardzo ważne, to z pewnością Xbox nie spełni w tej kwestii Waszych oczekiwań. Natomiast jeżeli gracie głównie w gry multiplatformowe, a eksy są dla Was tylko takim dodatkiem do konsoli i nie gracie w jakieś bardziej niszowe japońskie tytuły, to asortyment gier powinien i tak Was zadowolić. Microsoft jednak nie spoczął przez te wszystkie lata na laurach i zbudował coś, co dzisiaj napędza markę Xbox, czyli znakomity abonament Game Pass oraz rozbudowaną wsteczną kompatybilność, a więc coś, czego u konkurencji akurat nie znajdziemy, a przynajmniej nie w takiej samej formie. Sam abonament, czyli właśnie Game Pass, oferuje dostęp do ponad 450 gier w cenie 62 zł miesięcznie, ale to właśnie nie ilość gier wyróżnia go na tle konkurencji, która akurat oferuje całkiem podobną usługę. Chodzi o to, jakie gry do niej wpadają i kiedy. Gdy w konkurencyjnym plusie z wielką pompą dodaje się jakieś kilkuletnie gry do puli, w Game Passie często gry wlatują prosto na premiery. Atomic Heart, Dungeons 4, Payday 3, Sniper Elite 5 to są wszystkie gry, które już trafiły, bądź też trafią w dzień premiery do usługi i które tam możemy ograć bez żadnych dodatkowych kosztów, a każda z tych gier kosztowała na premierę ponad 200 zł. Oszczędzamy więc tak naprawdę całe mnóstwo kasy, ogrywając je w abonamencie. Jakby tego było mało, w usłudze również w przeciwieństwie do abonamentu konkurencji zawsze pojawiają się gry samego Microsoftu już od samej premiery. Do poprzedniej listy gier na premierę możemy więc śmiało dodać kolejne gry takie jak Forza Motorsport czy mające niedługo zadebiutować Starfield i to wszystko będziemy mogli ograć na premierę w cenie 62 zł za miesiąc zamiast wydawać kilkaset złotych za każdy produkt osobno. Spytacie, gdzie jest haczyk? A ja odpowiem w stylu Gothica 2, nie ma żadnego haczyka. Tajemnicą Poliszynela jest bowiem, że Microsoft, wiedząc, że niespecjalnie sobie radzi na rynku konsol, po prostu do tego abonamentu Game Pass dopłaca, żeby zdobyć nowych klientów i utrzymać tych obecnych, więc nam pozostaje po prostu z niego korzystać jak najdłużej się da, bo jak sami widzicie, jak najbardziej warto. Ale, pamiętacie pewnie, że mówiłem o dwóch barierach, a omówiliśmy tylko jeden. Drugi unikalny dla Xboxa bajer w postaci wstecznej kompatybilności ucieszy przede wszystkim bardziej doświadczonych graczy, choć nie tylko. Na czym to polega? To jest bardzo proste. Macie jakieś starsze gry z Xboxa 360, które chcielibyście ograć? Pewnie wielu z Was takie gry ma. Teraz, żeby ograć te gry na Xboxie Series X, w znakomitej większości przypadków musicie po prostu otworzyć opakowanie, włożyć płytę i zacząć grać. Konsola ma bowiem zapewnione wsparcie dla bardzo wielu popularnych starszych gier, nie tylko z Xbox 360, ale nawet jeszcze starszych konsol, czyli z pierwszego Xboxa z 2001 roku. I uwaga, teraz będzie najlepsze. Często te starsze gry ogracie w lepszej jakości właśnie za sprawą udostępnienia ochoczo przez Microsoft darmowych patchy podbijających rozdzielczość oraz klatki na sekundę w grach. Taki najprostszy przykład: Red Dead Redemption 1, czyli właśnie jedna z najlepszych gier Rockstar i wciąż całkiem grywalny tytuł. Jeżeli chcielibyście zagrać w tego Red Dead Redemption 1 na PlayStation, no to teraz musielibyście najpierw kupić grę w pudełku, potem byście musieli kupić PlayStation 3, bo ani na 4, ani na 5 to nie pójdzie. A jak już odpalicie tę grę, no to szybko okaże się, że pod względem rozdzielczości niestety nie jest tam za wesoło i obraz na PlayStation 3 przypomina raczej takie mleko. Grać się niby w to da, no ale będzie to raczej takie średnie doświadczenie. I teraz, aby zagrać w tą samą grę na Xboxie Series X, musicie po prostu włożyć płytę odczytnika albo ściągnąć wersję cyfrową. Jak już tą grę odpalicie, to szybko zobaczycie, że to nie jest ta sama wersja co na PlayStation 3. Przypatrzcie się chwilę, dam Wam chwilę na ocenę jakości obrazu. Zobaczcie, ta gra za sprawą darmowego patcha od Microsoftu działa teraz w Xboxie w 4K i dzięki temu nawet jak na dzisiejsze standardy wygląda naprawdę przyzwoicie.
Przyznacie chyba, że różnica w obrazie jest naprawdę duża, a to jest tylko jedna z ponad 600 produkcji dostępnych w programie kompatybilności, której możecie się cieszyć bez dodatkowych opłat. W dodatku wiele z nich posiada także wspomniane już ulepszenia, czyli podbicie rozdzielczości do 4K, zwiększenie ilości FPS, czy też dodanie trybu HDR nawet do bardzo starych gier. Dzięki właśnie takim dodatkom nawet te stare gry, które dzisiaj wyglądają mało zachęcająco, mogą nagle stać się grywalne i cieszyć kolejne pokolenia graczy. Ostatnia sprawa to jest sam system konsoli. Jak już się pewnie domyślacie, w tym temacie producent również poszedł drogą delikatnej ewolucji, zamiast przygotowywać wszystko od nowa. Zamiast robić całkiem nowy system, tak jak właśnie zrobiło to Sony, postanowił wrzucić ten znany jeszcze z Xboxa One i lekko przystosować go do działania na nowej konsoli. Zacznijmy od tego, że ten system działa naprawdę szybko, uruchamianie gier czy aplikacji przebiega bez zbędnych opóźnień, no i tak właśnie powinno być. Równie dobrze prezentuje się obecnie też jego funkcjonalność. Podczas premiery konsoli funkcjonalność tego systemu to był problem, bo ten system był mocno wybrakowany, natomiast dziś w 2023 roku za sprawą kolejnych aktualizacji ta sytuacja wygląda już zupełnie inaczej. Po tych wszystkich update'ach mamy już w końcu opcję wyciszania dźwięku na monitorze po podłączeniu słuchawek, kopiowania zrzutów i wideo na pendrive, czy też w końcu przełączania konsoli w tryb oszczędzania energii w określonych godzinach. I tak, drodzy widzowie, dobrze myślicie, że to powinno być w tej konsoli już od samego początku, ale zgodzicie się, że w tym akurat przypadku lepiej późno niż wcale i dobrze, że w końcu tak podstawowe rzeczy doczekały się implementacji. Wtedy przy premierze obcowanie z tym systemem przez jego ograniczenia było całkiem do dupy, ale teraz na szczęście jest w tym temacie już naprawdę nieźle. Oprócz tego możemy oczywiście korzystać z najnowszych bajerów jak HDR czy VRR, który to muszę akurat tutaj pochwalić Microsoft, działa poprawnie nawet na monitorach, z czym sobie kompletnie nie radzi PlayStation 5 z popsutą od początku implementacją tej technologii. W systemie znalazło się także miejsce na parę bajerów obecnych wyłącznie na Xboxie. Pierwszy z nich to jest funkcja Quick Resume. Na czym to polega? Pamiętacie taką funkcję usypiania konsoli, która po prostu pauzuje grę i pozwala do niej wrócić w mgnieniu oka po włączeniu urządzenia? No to działa to na dokładnie tej samej zasadzie jak właśnie na PlayStation 4, tylko że tutaj można usypiać wiele gier jednocześnie i to usypianie działa nawet po wyłączeniu konsoli od prądu. Ten feature działa w pełni automatycznie i chociaż może nie zawsze daje sobie radę z różnymi grami, to i tak jeżeli gramy w kilka gier jednocześnie, na pewno go docenimy. Po drugie, system Xboxa w przeciwieństwie do PlayStation 5 posiada w pełni funkcjonalną przeglądarkę internetową. Wiem, że większość osób korzysta obecnie z przeglądarek na telefonach, a jeśli jest potrzeba, to po prostu odpalają komputer. Natomiast taka przeglądarka na Xboxie jako opcja awaryjna może się przydać. Najprostszy przykład taki z życia wzięty. Pewnie pamiętacie, że mi się ostatnio popsuł komputer i musiałem spędzić sporo czasu w internecie na przeglądaniu komponentów, żeby złożyć nowego. Na telefonie mógłbym to zrobić, no ale byłoby to raczej dość uciążliwe z racji ilości kart, jakie musiałbym otworzyć i przeglądać, a komputer przez nie działał. Rozwiązaniem okazała się właśnie przeglądarka na Xboxie, którą do tego celu wykorzystałem. I szczerze mówiąc, ten internet przeglądało mi się tam na tyle dobrze, że przez dłuższą chwilę zapomniałem, że w ogóle korzystam z konsoli, a nie z komputera. I finalnie na tym właśnie Xboxie udało mi się złożyć zamówienie na części na mój nowy komputer. Po trzecie, pewnie jeżeli macie PlayStation 5, to mieliście bądź też słyszeliście o problemach z transferem save'ów pomiędzy wersjami gier na PlayStation 4 i PS5. Na Xboxie w zasadzie takich problemów nie ma, no bo te save'y są dla obu tych wersji wspólne. System automatycznie je pobiera i przystosowuje też do naszej wersji gry. Nie musimy też szukać w sklepie jakiejś wersji dedykowanej dla konsoli, bo jeżeli taka wersja na Xbox Series X jest dla gry dostępna, to zawsze zostanie ona pobrana automatycznie, z czym akurat na PlayStation 5 był swego czasu spory problem. Praktycznie jedynym elementem, który teraz odstaje od konkurencji, jest obecnie funkcja nagrywania oraz streamowania rozgrywki. Nagrywać nasz gameplay wstecz można jedynie do kilku minut, podczas gdy konkurencyjne PlayStation 5 pozwala na zapisanie całej godziny wstecz. Upośledzone jest również samo nagrywanie rozgrywki uruchamiane przyciskiem, bo bez podłączenia jakiegoś zewnętrznego dysku możemy nagrać też jedynie kilka minut materiału, co stanowi spory problem chociażby dla mnie i przez to też do Xboxa muszę wciąż podłączać dysk zewnętrzny poprzez adapter USB. Kiepsko wypada też opcja streamowania rozgrywki, bo streamować możemy tylko na Twitchu i to tylko w 30 fps, co jest rozwiązaniem, no chyba przyznacie, przedpodstawowym. Na szczęście takie naleciałości w systemie Xboxa są już rzadkością i chociaż wciąż można gdzieś tam na nie trafić, to producent poświęcił sporo czasu na poprawę jego najważniejszych aspektów, by nie odstawał on od konkurencyjnego OS-a PlayStation 5. Teraz, gdy wiemy już wszystko, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto kupować Xboxa w 2023 roku.
Moim zdaniem tak, drodzy widzowie, bo konsola oferuje naprawdę sporo i jeżeli tylko nie jesteście fanami jakichś bardziej niszowych produkcji, czy też nie bawicie się w livestreamy, to Xbox może być ciekawą propozycją nawet w starciu z PlayStation 5. Pomimo tego, że jest on po prostu paskudny, to oferuje znacznie lepszą jakość wykonania od konkurencji, a kontroler chociaż jest przestarzały, jest też na bateryjki, to jest znacznie bardziej wytrzymały od propozycji konkurencji, która regularnie wylatuje u mnie na gwarancję do Sony. Poza tym Xbox, chociaż nie ma i raczej nie będzie miał prawdziwych gier ekskluzywnych, oferuje dostęp do ponad 450 produkcji w genialnym abonamencie Game Pass, do którego często nawet te droższe gry potrafią wlecieć prosto na premierę. Wreszcie też oferuje funkcję Quick Resume oraz rozbudowaną opcję wstecznej kompatybilności i to z mnóstwem poprawek, które pozwalają się cieszyć starszymi i kultowymi produkcjami w nowej jakości i to bez kupowania żadnego dodatkowego sprzętu. Na pytanie, czy te feature'y trafiają w wasze gusta, musicie już odpowiedzieć sobie sami, ale ja mogę osobiście wam powiedzieć, że ja mam wszystkie te 3 konsole, czyli PlayStation 5, Switcha oraz Xboxa i to właśnie na tych 2 ostatnich najczęściej akurat prowadzę zabawę, a dlaczego tak jest, to jeżeli obejrzeliście cały ten film, na pewno sami już wiecie. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie materiału. Jeżeli on się wam spodobał, to zapraszam was serdecznie do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Zapraszam was także na nasz facebookowy profil Lupy Godlike'a, gdzie będę organizował eventy, konkursy oraz także do zadawania pytań w komentarzach, na które tradycyjnie zawsze odpowiadam. Pozdrawiam i trzymajcie się.